Ile odmian sadzicie? Pomidor. A jakie kolory będą? Pomidor. Ile rzędów w tunelu robisz? Pomidor. Podsilasz czymś po zasadzeniu? A pomidor. Serdecznie zapraszam na film. Wysadzamy pomidory w tunelu. Moje koleżanki pomidory przegięły w tym momencie. Urosły bardzo dużo. Zobaczcie, przebijają się wręcz przez półkę. Dlatego, koleżanki, czas na Was i mimo, że jest kwiecień, ruszacie do tunelu. Dołek robimy konkretny, żeby była przestrzeń jeszcze coś tam wrzucić i bardzo dużo wpuścić w dół tą łodygę pomidora. Wszystkich pomidorków w moim tunelu będzie 33 sztuki. Będą to różne odmiany i będą to głównie odmiany o dużych owocach. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Kolory czerwone, żółte i ciemne, czarne, takie na pograniczu fioletu. Pomidory to straszne głodomory w ogóle podczas całego procesu rośnięcia, ale na samym początku wyjątkowo żarłoczne, dlatego zawsze staram się coś wsypać na dół do tego dołka. W zeszłym roku bodajże mieliśmy skorupki jaj, mieliśmy pokrzywy, banany, no było na bogato. W tym roku sypniemy sobie alpakę i myślę, że to na tą chwilę powinny wystarczyć, bo one wyglądają jako sadzonki dość dożywione, a później no to wkraczam z gnojówkami, które na tą chwilę nie są jeszcze gotowe, więc myślę, że zaczniemy z alpaką, a potem będziemy stosunkowo dodawać różne rzeczy, żeby je nakarmić i żeby nie miały żadnych niedoborów. Już pospieszyliśmy do tunelu, bo sadzonki były dość duże, ale jak widzicie tutaj obrzeżami w tej grządce rośnie mi rzodkiewka i tam dalej rośnie szpinak. Nie powinno to zaszkodzić, bo to rośnie zaraz przy obrzeżu, a pomidorki będą wsadzone troszkę dalej na 3 rzędy. Zawsze tak mam, że zawsze bokiem jeszcze coś tam mi pomyka, jakaś sałata, czy właśnie jakaś rzodkiewka i to raczej mi nie koliduje z pomidorami, więc wiecie, i jeżeli potem są duże, coraz więcej tych liści i chcę zapobiec jakimś chorobom grzybowym, wilgoci, to wtedy już pozbywam się na dole tych warzyw, które mam w grządce obok, ale tak na początku jeszcze, jak one nie są takie rozwidlone i nie rozrastają się, to jak najbardziej korzystam jeszcze z tego tunelu i dużo fajnych warzyw mam jeszcze bokiem wysadzonych. Tutaj jeszcze szpinak, zobaczcie, tu wybijają niektóre zielone. Jest tego trochę, bo zanim to wszystko ruszy, wiecie, to jeszcze zdążymy sobie troszeczkę skubnąć jakiś tam nowalijek. Dołki wykopane, zaczęliśmy od jednego środkowego rządu i ruszamy z sadzeniem. Jeszcze taka ciekawostka, ponieważ nie mam takich znaczników, żeby powiesić na łodydze tego pomidora, jaka to będzie odmiana, więc robimy standardowo listę, mini plan, tutaj jest front tunelu i tutaj sobie rozrysuję, jakie odmiany mam w tym rzędzie, podzielę na 3 rzędy i z taką rozpiską między nimi będę wiedzieć, zanim pojawią się owoce, jaka w ogóle to odmiana jest, co się z nią dzieje i czy fajnie rośnie. Pokażę jaki system korzeniowy, bo powiem Wam, jestem zadowolona z tych doniczek. Były to przeźroczyste doniczki, dopuszczały fajnie światło i po nawilżeniu cudowne te korzenie. System korzeniowy naprawdę piękny. Najpierw sobie układamy w tych dołkach, do których wsypaliśmy alpakę. Dołki dość zgrabne, wielkie. Ułożymy sobie wszystkie te odmiany, które chcemy. Trochę wyrosły. Troszeczkę wyrosły, bujnęły pięknie. Tutaj listę już stworzyłam, słuchajcie. To jest ten środkowy rząd i będę miała odmianę starą, dużą, czerwoną. Będę miała Salomon i będę miała beef sticka tutaj. I to jest tylko rząd środkowy. Ponieważ one już muszą iść do tego tunelu, a ten stół jeszcze tutaj mam na te rozsady, to troszeczkę jest tak niewygodnie, prawda? Takie troszeczkę żonglowanie. Także wyliczyliśmy mniej więcej. Ile wyliczyliśmy tutaj miejsca między nimi? Ile tak mniej więcej wypadnie? 55 po przekątnej. 55 cm. Czyli czy będzie po przekątnej, czy obok siebie nawet te
te rośliny to będzie około 55 cm, więc myślę, że całkiem przyzwoicie. Robimy tak co roku i spoko się to wszystko układa, więc mam nadzieję, że kliknie tak samo w tym roku. Sadzonki nie straciły koloru, są po prostu wielkie i robią się coraz takie, wiecie, giętkie przez to, bo już nie mam miejsca w domu, żeby dać im jeszcze wyższą wysokość tam na tych półkach. Wlewamy wodę teraz sporo, bardzo. Jesteśmy w tym szczodrzy. Wlewamy dużo wody do dołka. Niech on się napije. W ogóle cała ta grządka pewnie też jest wysuszona mimo wielu podlewań, więc nic to nie zaszkodzi. Sadzonki są dość wysokie, słuchajcie. Chwieją się. W zeszłym roku były bardziej sztywne, bo były krótsze chyba. Tak. Także na długo Musimy zapalikować chyba. nie damy chyba rady tak na długo ich zostawić, tak po prostu. Tylko one będą być zaraz albo je patyczkiem, no nie, albo je podwiązać już może sznurkiem. Nie, na sznurek Jeszcze nie? ukorzenić. No to jakiś spornik tylko może w postaci patyka właśnie. Zakupujemy je najgłębiej jak się da. To są grządki podwyższane, więc ja też mam ograniczony, mam limit, ile mogę kopnąć w dół, bo tam już całkiem na dole jest twardo. Więc ile mogliśmy, to tyle wsadzamy maksymalnie tego pomidora, z nadzieją, że on się ukorzeni i troszeczkę będzie bardziej stabilny. Przyciskamy jeszcze tą ziemię w miarę, widzicie, utwardza to i zasypujemy maksymalnie ziemią. Oczywiście prace w ogródku bez Koko to nie są prace. Ona na bieżąco sobie raportuje, wszystko rejestruje, co się tu dzieje, więc nawet jest przy wsadzaniu pomidorów do tunelu, proszę bardzo. Dopilnowuje, żeby wszystko dobrze poszło. Robota idzie. Postoi, powęszy i pewnie pójdzie przed kominek grzać dupsko. Na stówę. Wszystko musi sprawdzić. O, już sprawdza, czy aby pomidor dobrze wsadziłeś. Koko, asystentka jest wszędzie. Misja przeniesienia moich pomidorków do tunelu zakończona sukcesem, kochani, i chcę Wam pokazać już zaraz na drugi dzień, jak one wyglądają. Sponiewierane wydają mi się troszkę, ale są proste i w miarę sprężyste, więc mi się wydaje, że krzywdy to się nie zrobiło. Przejdźmy dalej na tą grządkę. No stoją prościutkie, sztywne, więc myślę, że wcale nie jest źle. Chodźcie, pokażę, jaka temperatura jest obecnie. Taki termometr sobie sprawiliśmy. Słuchajcie, od góry jest solarowy i on się w nocy świeci, więc jak jest noc czy półmrok, jeszcze sobie tutaj coś robimy, to on się świeci, widać temperaturę, albo w ogóle w nocy przychodzimy sprawdzać, ile jest stopni, to on pokaże bez problemu, nie trzeba mieć latarki ze sobą. Słuchajcie, jest w tym momencie 30 stopni. Grzejemy gazem w nocy, bo jednak jeszcze noce mega zimne, żeby te pomidorki nie zaznały szoku, więc mam podłączony gaz na noc. No a w dzień, jak widzicie, akurat dzisiaj się taki dzień trafił mega słoneczny, przy otwartych drzwiach mam 30 stopni. Wczoraj tak nie było, słuchajcie. Cały dzień pochmurny i przy zamkniętych drzwiach miałam stopni 13, w porywach do 17, ale głównie 13. Pomidorki już są. Tutaj sobie już wysadziłam ogóry. Te ogóry, one były wysiane wcześniej na rozsadę. Nie myślcie sobie, że tak pięknie wyrosły mi z ziarenka, bo niestety, ale nie chcę mi tutaj rosnąć z ziarenka, więc robię rozsady i słuchajcie, nieźle na tym wychodzę. Poszły już ogórki z racji tego, że grzeję sobie gazem w nocy. Pomyślałam, dlaczego nie? Tym bardziej, że rozsady były robione tutaj, więc one warunki mojego tunelu już znają i tak.
I tak sobie myślę, że kolejnym punktem będą śmierdziuszki. Nie wyrosły mi z ziarenek, więc kupiłam sobie rozsady tych kwiatków. Zawsze się staram je dawać do tunelu między pomidorami. I jeszcze bazylia. Jeszcze muszę poszukać bazylię. Bazylię będę wysiewać na takich dyskach. To podobnie jak wiecie na tych taśmach jest. Nie są sypane ziarenka, tylko właśnie na takich dyskach. Myślę, że z 8 spokojnie mi tutaj wejdzie takich, żeby wystarczyło mniej więcej na cały tunel. Więc teraz się biorę za sianie właśnie tej bazylii i wysadzenie już tych śmierdziuszków, skoro już pomidorki i ogórki są. Spokojnie mogę sobie kopać i kwiatki sadzić. Najpierw sobie znajdę miejsca, położę te rośliny, a później sobie docelowo będę je wsadzać, myślę. Tak będzie chyba najlepiej. Tak się rozbrykałam na tym ogródku, że aż posadziłam już cukinię. Ale do rzeczy chciałam Wam coś pokazać. To są właśnie te dyski. To są te dyski z bazylią. Wyglądają mniej więcej tak. Poczekajcie, znajdę sobie jakieś miejsce. Proszę bardzo. I będę tak, myślę, wsadzę sobie w ziemi. Poleję to wodą, żeby była łatwość dostępu wilgoci i potem sobie przysypię ziemią. Bo już te śmierdziuszki są w ziemi. Niektóre takie pojedyncze dawałam, niektóre dawałam po 2 sadzonki, bo miałam na tyle. I teraz właśnie startuję z tą bazylią. To się nazywa w pełni wykorzystanie potencjału tunelu. Wszystkie sadzonki są w tym momencie tutaj. Część jeszcze nie wyszła w pole, a papryczki będą swoje miejsce miały osobno. Ale to już nie w tym filmie. Nareszcie, jak ja lubię ten moment, tą część sezonu, kiedy tak wszystko się zaczyna, tunel pełen, chwasty jeszcze nie rosną, jest pięknie.